Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak przesyłać dane z PC-ta na Amigę za pomocą kabla null modem, czyli tak zwanego portu szeregowego. Pokażę Wam, jak skonfigurować to na Amidze, jak to skonfigurować na PC-cie oraz zobaczymy sobie, jak to działa. Odcinek nagrywam na Amidze 2000 z kartą Terrible Fire 1030 bodajże. Tej karty przeznaczonej dla Amigi 500, ale działa też bardzo dobrze w Amidze 2000. Niestety nie ma FPU, co bardzo mnie boli. No ale trzeba się cieszyć z tego, co się ma. No i udało mi się wreszcie doprowadzić tą Amigę do takiego stanu używalnego, że mogę coś na niej pokazać, coś na niej zademonstrować. No Wish Amiga troszkę zgubiał przy tej konfiguracji. Nie dziwię się. Trzeba sprawdzić bateryjkę zegara. Dobrze, zaczynajmy więc odcinek. Chciałbym Was zaprosić na moją grupę na Facebooku Retro z serca i pasji. Chciałbym mieć z Wami kontakt, wiedzieć, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba oraz dyskutować o przyszłych odcinkach. Aby połączyć Amigę z PC-tem, potrzebny nam jest taki kabelek. Nie pamiętam, gdzie go kupiłem. Mam go już bardzo, bardzo długo. Ale jest to kabel oryginalny, w sensie jest zalana wtyczka. Nie jest to żadna samoróbka. Jakaś firma musiała coś takiego zmajstrować. Tą stronę do PC-ta, tą stronę do Amigi. Z większością modeli Amig nie będzie żadnego problemu. Ja musiałem kupić dodatkową przejściówkę, jak chciałem to podłączyć do Amigi CD32 z przystawką SX1, bo ona nie ma takiego portu szeregowego, tylko jest taki. No i oczywiście nie podłączymy tego do Amigi 1000, bo tam port szeregowy jest męski, typu męskiego. Zaczniemy od PC-ta. Ja używam wbudowanego w moją płytę główną portu szeregowego. Oczywiście można też użyć portu szeregowego takiego na PCI Expressie albo na USB. Również działa, przetestowałem. Ponoć również działają porty szeregowe na Bluetoothie. Tego akurat nie miałem nigdy w ręku, ale słyszałem, że ludziom również to działa. Sprawdzamy sobie w ustawieniach naszego PC-ta w panelu sterowania, jaki mamy numer portu komunikacyjnego. I tak właściwie to jest jedyna istotna rzecz. Nie musimy się tutaj przejmować tym, jak to wygląda, jak to działa. Amiga Explorer ustawia to i tak po swojemu. Ja używałem Amiga Explorera, to jest płatny pakiet. Jest bardzo dużo różnego rodzaju rozwiązań, które działają na Amidze i można je przetestować. Ja akurat zdecydowałem się na ten. I tutaj musimy sobie wybrać ten port szeregowy, jak rozpoczynamy konfigurację. Mam jeden jedyny, więc nie da się pomylić. Ustawiam prędkość na 19200 botów. Ja mam procesor 0.30, więc u mnie ta prędkość na pewno będzie działać. Nie mam pojęcia, jak to będzie działało na Motorola 6800. Nigdy nie miałem potrzeby, żeby testować coś takiego na tak wolnym procku. No ale mamy tutaj całą paletę szybkości, więc któraś na pewno będzie działać. Z racji tego, że nie mam jeszcze nic przygotowanego, ani skonfigurowanego, klikamy sobie na Setup. I mamy tutaj 3 opcje do wyboru. Jak przenieść klienta z Amiga Explorera. Możemy ręcznie przykopiować pliki,
Wtedy nam się otwiera tutaj takie okienko. Kopiujemy sobie Amiga Explorer albo nagrywamy ADF-a i przenosimy to na Amigę, uruchamiamy. Ja nie chcę z tej opcji korzystać, chociaż mogę, mam stację dyskietek w PC-cie. Opcja druga to jest, gdy już mamy skopiowanego Amiga Explorera i chcemy na przykład sobie zaktualizować do najnowszej wersji, używamy tej opcji. Albo korzystamy bezpośrednio z transmisji szeregowej. I tutaj też właśnie mamy informację, że działają interfejsy na Bluetooth, na USB. Przechodzimy dalej. Wybieramy port szeregowy. Jedyny do wyboru mam, nie mam innego. I tutaj trzeba się zdecydować, z jakiego systemu operacyjnego korzystamy. Czy mamy 1.2 lub 1.3 albo coś nowszego niż 2.0. Moja Amiga 2000 ma system 3.1.4, więc wybieram tę opcję. I teraz się trzeba przenieść na Amigę. Musimy się upewnić, że mamy w prefsach amigowych, w ustawieniach portu szeregowego dokładnie takie ustawienia. Zobaczmy, jak to wygląda. No ja tutaj mam małe problemy z polskimi lokalami. Muszę się przyjrzeć, dlaczego nie mam polskich ogonków. A powinienem mieć, bo i mapę klawiatury mam ustawioną na polską i fonty mam również polskie. Ale to w tej chwili jest najmniej istotne. Prędkość mam 19200, wielkość bufora 4 KB. Synchronizacja jest z zegarem robiona. Parzystość brak, bitów na znak 8.1. Jest tak jak ma być, jest wszystko ustawione prawidłowo. Więc wracamy do PC-ta. Klikamy dalej i otrzymujemy informację, co mamy wpisać w shellu, czyli systemowym CLI. Taka oto fajna, prosta komenda. Taką komendę wpisujemy na Amidze, klikamy Enter i wracamy do PC-ta. Już na Amidze widzę, że dane zostały przesłane. Teraz mamy wpisać taką oto komendę. I otrzymujemy taki oto komunikat. Bardzo dużo czasu spędziłem na tym, aby dowiedzieć się, co jest nie tak. Przegrzewałem amigowe fora i nie znalazłem rozwiązania. Ale ja wam powiem, co jest nie tak. Oznacza to, że dane zostały przesłane błędnie. Żaden program nie wygenerował żadnego błędu, nie zgłosił, że coś jest nie tak, ale danych nie udało się przesłać poprawnie. W moim przypadku było to tak, że miałem ustawioną złą prędkość portu szeregowego. Powinienem mieć 19200. Jak widać, miałem 31250. Jeśli na przykład mamy gołą Amigę 500-600 i dostajemy taki komunikat, no to proponuję zmniejszyć jeszcze bardziej prędkość i spróbować ponownie. Ja sobie dane przesłałem jeszcze raz i tym razem jest prawidłowo. Amiga Explorer ciężko pracuje. Przesyła plik. Całość waży poniżej 60 KB, czyli możecie zobaczyć, no nie jest to demon prędkości. Ale najważniejsze, że działa. Gratulacje, udało się program Amiga Explorer skopiować do pamięci RAM Amigi 2000. Zobaczmy, jak to wygląda.
No i jest. Voila. Możemy teraz przenosić dane za pomocą kabla szeregowego. Jest to połączenie bardzo wolne, ale skuteczne. Super. No to poróbmy sobie jakieś testy. Zerknijmy jeszcze tutaj na samego Amiga Explorera. W informacjach, klikając na info, ikony, możemy sobie zobaczyć parametry transmisji danych, szybkość, zobaczmy sobie, co to oznacza te 19200. Przesyłając z taką prędkością, to jest w botach podane, 19200. Żeby wyszły nam kilobajty, trzeba podzielić to przez 8. I podzielić jeszcze raz przez 1024. Mając prędkość 19200 bałtów, dane będą przesyłane realnie z prędkością około 2,3 kB na sekundę. No nie jest to dużo. Ale spróbujemy później przesyłać dane szybciej. OK. Przenosimy się na PC-ta. No i włączmy sobie Amiga Explorera. Błyskawicznie się połączył z Amigą 2000. No i tutaj macie odpowiedź, dlaczego ja tak bardzo lubię Amiga Explorera. Przeglądamy sobie zawartość Amigi, nawet pamięci Amigi, tak jakby to był zwykły PC-towy katalog. Tutaj mamy partycję systemową. Jest to naprawdę bardzo wygodne. Możemy sobie nawet zgrać HDF-a. Aczkolwiek przez kabel szeregowy 2,7 GB to będzie trwało bardzo długo. Ale też od razu dostajemy geometrię dysku. Gratis. Bardzo fajne rozwiązanie, przydatne. No to skopiujmy coś. Ja zawsze kopiuję bezpośrednio do RAM dysku. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Osiem minut trwało kopiowanie jednej dyskietki. Zobaczmy, czy wszystko odbyło się poprawnie. Zamontujmy sobie obraz gry. No, wygląda, że wszystko jest w porządku. Ale to jest tragicznie wolno, no tak to działać oczywiście nie może. Jestem ciekaw, jaką udało się uzyskać realną prędkość transmisji danych. Licznika co prawda nie mam, ale przecież mamy kalkulator, możemy to sobie policzyć. I policzmy to sobie na Amidze. Więc trwało to 7 minut i 56 sekund. Czyli to nam daje 420 sekund. 7 razy 60, dodać 56. 476 sekund całość. 476 sekund. Do przesłania było 880 kilobajtów. 476, czyli mamy tak. 880 kilobajtów podzielić przez 476 sekund.
no to mamy 1,8 KB na sekundę. No nie jest to szczyt szybkości komputera, ani Amigi, ani tym bardziej PC-ta. Spróbujmy to samo zrobić szybciej. Wchodzimy do ustawień Amiga Explorera. I tutaj tą wartość zmieniamy na następną w kolei, czyli 38400. Klikamy Save. Uruchamiamy. Trzy 400 podzielić przez 8 i podzielić przez 1024. Powinniśmy teraz uzyskać w okolicach 4,5 KB na sekundę. To jest to znacznie szybciej. Na PC-cie, zanim uruchomimy transmisję, prawy przycisk właściwości. Tutaj też musimy zmienić na tą samą szybkość. 38400. Uruchamiamy. Jest. Komunikacja nawiązana. Zresetujmy licznik. I do boju. Jest różnica, prawda? 7 minut 56 sekund, mamy 3 minuty 56 sekund. Sprawdźmy, czy dane przekopiowały się prawidłowo. No, wygląda, że jest ok. Jaką udało nam się teraz szybkość uzyskać? 180 sekund dodać 56 236, dobrze? Podzielić przez 256. Mamy 8 bit, bardzo lubię tą liczbę. Tyle kolorów, ile ma Amiga 1200. I teraz mamy 3 KB 43. No to jest prawie 2 razy szybciej niż było poprzednio. Ale spróbujmy dalej. Teraz zakończę transmisję. No to trzeba zawsze zrobić, jeśli cokolwiek zmieniamy w prędkości. Pięć, 7, 6, 0, 0. To jest kolejna tutaj opcja. Podzielić przez 8 i podzielić przez 1024. To tutaj mamy już 7 KB. No to już jest taka prędkość w miarę. Włączmy już sobie tutaj komunikację. Stoper zrestartowany. I mierzymy czas. Dwie minuty 39 sekund. Jak to wygląda tutaj po stronie Amigi? Jest dyskietka. Jest zamontowana. Działa. I co udało nam się uzyskać? Mam na myśli realną prędkość kopiowania danych. Czyli realny transfer wyniósł 5,5 KB na sekundę. No odbiega to trochę od tego, co nam wychodzi teoretycznie z kalkulatora. Ale trudno. Przeskakujemy jeszcze poziom wyżej.
11520. No, przy tej prędkości powinniśmy już mieć 14 KB. Zapewne będzie mniej. Zaraz się przekonamy. My się. No, tutaj będzie taki mały margines błędu, bo spóźniłem się trochę z włączeniem tego, ale powiedzmy, że tam minuta 20. Zerknijmy najpierw, czy dane są wgrane. Jest szalter. Okay. No to mamy w pamięci, to można policzyć 120 sekund plus 20, mamy 140 sekund. 880 KB podzielone przez 140 wróć. 140 sekund. To mamy 6 KB i 0,2. Ale tak w miarę sprawnie szła ta transmisja. Więc można kopiować dane zarówno między Amigą i PC-tem, jak na odwrót między Amigą a PC-tem. Problemy. No oczywiście jak wszędzie w życiu występują tutaj również problemy. Jeśli gra nie chce działać, na przykład plik ADF albo archiwum nie chce się rozpakować, no to znaczy, że mamy ustawioną zbyt szybką transmisję danych. Trzeba spowolnić. No i na wolniejszych Amigach wyposażonych w małą ilość pamięci RAM trzeba uzbroić się w duże pokłady cierpliwości, no bo tam to niestety będzie trwało. Czy możemy z tym coś zrobić, aby to jakoś przyspieszyć? Słyszałem o innych rozwiązaniach, które umożliwiają przesyłanie danych z dużo większymi prędkościami, dochodzącymi do prędkości portu równoległego. One wymagają portu USB, to znaczy interfejsu COM, czyli portu szeregowego, na USB. Ja kupiłem kilka takowych. Niestety nie udało mi się uzyskać większych prędkości. To, co wam pokazałem, to jest max. Być może ja coś źle robię. Być może jeszcze do tematu kiedyś wrócę. Przysiądę. Pogłówkuję bardziej. Zobaczymy, może się uda coś wyczarować. Ja tego portu szeregowego potrzebuję tak trochę doraźnie w tej Amidze. Mam tutaj zamontowaną kartę sieciową. No ale trzeba przekopiować Rapid Roada, przeglądarkę internetową, myślę, że też będę kopiował, Sambę, no i jakiś klient FTP. Jest to kilka megabajtów, można by to zrobić za pomocą dyskietek, no ale po co się męczyć, jak szybciej i wygodniej można to zrobić za pomocą kabla null modem. Bo pamiętajcie o tym, że stacja dyskietek jest szybsza niż te 6 KB, no ale dane trzeba nagrać, trzeba je odczytać, zdekompresować, jest w tym trochę zabawy. Na sam koniec chciałbym was zaprosić na moją grupę na Facebooku Retro z Serca i Pasji, link wam podaję w opisie. Na bieżąco tam publikuję materiały na temat przyszłych odcinków, które nie zostały jeszcze opublikowane, a nad którymi pracuję. Chętnie wysłucham waszych opinii. Być może wy macie pomysł na jakiś ciekawy odcinek. Chętnie to rozważę. No i myślę, że na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. Hej.